Moi drodzy, siedzę sobie tu na balkonie i tak sobie myślę, że powiem do Was parę słów co do tego pokoju, w którym jesteśmy, bo to fajny pokój. Jest na stronę, gdzie nie są baseny, więc teoretycznie powinno być ciszej. W tej chwili jest, bo po drugiej stronie jest tylko jeden basen czynny, ten ogrzewany, ten duży. Reszta basenów nie jest czynna, nawet w dwóch bodajże nie ma wody, jest wypompowana. W związku z tym, no nie jest tam po tamtej stronie na pewno bardzo głośno, natomiast w lecie pewnie jest ta muzyka cały czas. Natomiast tu od naszej strony również się zapewne dzieje, dlatego że bardzo dobrze słychać morze, bo jesteśmy tutaj trochę bliżej od morza niż z tamtej strony. Ale wiecie, szum morza jest fantastyczny i na pewno nikomu nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Natomiast od tej strony jest tak zwany Kids Club, czyli klub dla dzieci. Nie słychać z niego żadnych dźwięków, wręcz przeciwnie, w ogóle nic nie słychać. I zastanawialiśmy się, czy w ogóle działa, ale działa. Wstawię tu Wam za chwilę taki moment, jak byliśmy tam zobaczyć, czy tam się coś w ogóle dzieje, bo ktoś tam tutaj napisał, że jest teraz remontowany. Nie jest teraz remontowany, normalnie działa, ale być może był, albo być może będzie. Może to się jeszcze nie zaczęło, może to już było, wiecie, nie wiem. W każdym razie na ten moment, jak jesteśmy w lutym, na początku lutego jesteśmy, to Kids Club działa. I były w środku dzieci. Tam obok tego Kids Club jest też taki wielki pokój, w którym można grać na konsolach różnych, na PlayStation, jest wielki telewizor, jest parę stanowisk takich, gdzie można zagrać jakieś Nintendo, nie wiem do końca. I tutaj, moi drodzy, widzicie z przodu właśnie ten Kids Club, czyli klub dla dzieci. Po lewej stronie w środku właśnie przez szybę widziałam dzieci, więc nie nagrywałam, natomiast tu na wprost dzieci nie ma, więc mogę Wam tu troszeczkę z bliska pokazać. Nie wiem, czy był remontowany, czy będzie remontowany, ale w środku były dzieci, bawiły się. Być może jest już po remoncie. Tu obok macie taki pokój, w zasadzie to jest taki bardzo wielki pokój, albo podwójny pokój, w którym można grać w różne konsole, PlayStation, Nintendo i tak dalej. Tam też były starsze dzieci. Nawet przez szybę widać, że są tam jakieś gry. Wychodziły też dzieci stamtąd, więc u nas też z balkonu było widać, że tam dzieci rodzice zaprowadzają, potem je odbierają, więc normalnie to działa, ale tak jak mówiłam już wcześniej, jest to stan na luty 2026 i nie jestem w stanie powiedzieć, czy remont był, czy remont będzie. Na ten stan w tej chwili po prostu działa. Bo takie było zapytanie w komentarzach, więc odpowiadam. Z tej strony wygląda tak. I obok tego Kids Klubu jest wielka estrada, którą w tej chwili remontują, coś tam naprawiają i w tym miejscu podejrzewam, że są animacje. Tak na 90% myślę, że w tym miejscu są codziennie animacje, więc nie będzie tutaj z tego pokoju cicho w lecie i w ogóle w sezonie, bo będzie słychać na pewno te animacje głośno. Więc jak ktoś szuka pokoju cichego, to najlepiej wziąć z widokiem na góry. Myśmy mieli mieć pokój z widokiem na góry, ale ze względu na to, że to jest po sezonie, no to myślę, że bez problemu, tak nam, myślę, że bez problemu dają też innym ludziom pokoje z widokiem na morze. Po prostu, żeby, wiecie, taki klient, który jest zadowolony, czasem wraca z powrotem, więc myślę, że z tego założenia wychodzą. Tak to wygląda. Pokażę Wam jeszcze do końca mniej więcej z drugiej strony kamery, co gdzie jest, jak się widzi z balkonu. I tak to wygląda tutaj. Muszę Wam palcem pokazać. Tu właśnie jest ten Kids Club. Tam dalej jest estrada. Jej nie widać, bo jest za drzewami. Tutaj są restauracje à la carte i też inne. Tam za drzewami są też, moi drodzy, różne restauracje. Tam jest lodziarnia, tam jest restauracja à la carte. Tam są różne restauracje, które w tej chwili nie są czynne, więc pewnie najbardziej będzie słychać, myślę, tą estradę na animację. No ale co kto lubi, słuchajcie. Jak chcecie mieć cicho, to wybierać pokój z widokiem na góry. Wtedy będzie cicho, wieczorem i w nocy.
I jeszcze jedno. W tej chwili remontują drugie piętro tych najlepszych pokoi, typu king size, chyba tak one się nazywają. To są takie dużo większe pokoje i one są, moi drodzy, dokładnie nad recepcją. Drugie piętro jest całe remontowane, bo byłam tam, po prostu wjechałam w inną z ciekawości zobaczyć, co się tam dzieje, czy w ogóle można zobaczyć jakiś pokój, ale wszystko jest pozamykane i na podłodze leży, na całym piętrze leży folia na podłodze, więc nie da się tam wejść. Więc fajnie dla tych, którzy zabukowali sobie większy pokój z widokiem na morze. One są właśnie nad recepcją w tamtą stronę, więc będą mieli takie nowsze, wyremontowane pokoje. Natomiast mogę Wam pokazać króciutko, jak wygląda pokój rodzinny z widokiem, ten akurat jest z widokiem na góry, ale są też takie jak nasz, z widokiem na morze, też rodzinne. Zobaczcie sobie teraz, jak ten pokój wygląda. Moi drodzy, mam Wam okazję pokazać pokój rodzinny. Jestem w środku. Tutaj na prawo jest od razu prawdopodobnie dla dzieci. Łazieneczka. Łazienka jest taka sama jak u nas, więc tu nie ma żadnej różnicy. Tu mamy duże łóżko, widzicie, u nas jest trochę inaczej, bo u nas są 2 dołączone łóżka. Telewizor, biureczko, szafa jest trochę mniejsza. I to miejsce na ekspres do kawy jest też trochę mniejsze. A łazienka jest taka sama, tylko odbicie lustrzane. Tak wygląda pokój rodzinny. Drzwi zamykane do dzieci, ale też mają balkon. No, fajnie. Jeszcze Wam pokażę, moi drodzy, tak dokładnie, jak wygląda pokój i co się w nim znajduje. Myślę, że inne pokoje są bardzo podobne do siebie, więc to wyposażenie jest często podobne. Natomiast wiem, że w tych lepszych pokojach typu King Suite są trochę inne kosmetyki. Zobaczmy, jak tutaj jest. Tutaj mamy wejście. Tutaj trzeba oczywiście kartę wsadzić, żeby cokolwiek działało. Tutaj mamy łazienkę, toaletę, kosz na śmieci, papier. Tutaj mamy właśnie te kosmetyki, które nam są dostępne, takie trochę eko. Bym pomyślała, że to tak trochę w tym stylu. To są takie płatki. W środku chyba są 3. Potem mamy patyczki do uszu. Tu mamy pilniczki do paznokci, takie jednorazowe, małe. Tu mamy dokładnie te same szczoteczki do zębów, takie. I do tego są takie pasty do zębów, malutkie. I tu mamy, to jest takie coś do kąpieli. A to chyba jest do peelingu, przynajmniej tak mi się wydaje. No, do peelingu można pod prysznicem używać jak najbardziej. Tak sądzę. Tu jest jeszcze lusterko. Takie podświetlane, można sobie zapalić do namalowania twarzy. Tu mój fajny, piękny takie korale. Nawet udało mi się je raz założyć. Tutaj mamy prysznic. Bardzo ładny ten prysznic. Mogłabym mieć taki w domu. Bardzo prosty, okafelkowany. Drzwi do zamykania. I mamy prysznic, i mamy deszczownicę. Wszystkie płyny są tutaj na ścianie. Jest szampon, odżywka i płyn do kąpieli, czyli żel. My mamy swoje w sumie zawsze. I tak wygląda łazienka. Idziemy dalej. Duże lustro do samego sufitu. I tutaj, moi drodzy, szafę Wam już pokazywałam. Nic się nie zmieniło z szafą. Łóżko, bardzo wygodne łóżko. Poduszki też są ortopedyczne, bo mają jakiś taki certyfikat i rzeczywiście się fantastycznie na nich opiera, śpi, leży. Wojtek mówi, że najchętniej by je wziął ze sobą. Tak, poduszki są rewelacje. No. Może trzeba zapytać, może mogą sprzedać. Nie? Stoliczki takie małe. Szkoda, że nie mają szufladek, ale idzie przeboleć. Nawet chyba na wierzchu jest marmur. Taki piękny zagłówek.
To nie jest rafia, to jest tapeta taka udająca rafia, ale to bardzo ładnie wygląda. Taki styl trochę boho bym powiedziała. Chusteczki do nosa, lampki. Tutaj macie właśnie takie sterowanie tymi przyciskami, żeby wszystkie światła gasić, zapalać. Kołdry też są fajne. Łóżka, w sensie materace są bardzo twarde, ale my lubimy. Nam się fajnie śpi na takich. Zresztą w domu też mam twarde materace. Tu mamy taką półeczkę na całej długości. Tak, będzie się trzeba pakować, bo już prawie koniec urlopu. Co do telewizora, Wojtek, opowiedz, co tu się dzieje na telewizorze? Takie mini centrum informatyczne. Jakby ktoś nie chciał, to kody są do pobrania aplikacji na telefon, żeby mieć. No i informacje o hotelu, o service roomie, o po prostu otwarcie baru, gdzie co jest napisane, tam pogoda, niepogoda. Macie też YouTube. Internet bardzo fajnie chodzi. Film w 4K się w ogóle nie zatrzymuje, nie przerywa. No i macie telewizję. No. Nie ma polskich kanałów, ale są angielskie, tureckie, rosyjskie i niemieckie. I tu jeszcze po lewej stronie macie pogodę, jakieś specjalne eventy. Bardzo ważną rzeczą jest The Land of Legends. To jest taki Luna Park połączony z shopping center, czyli z centrum handlowym. Bardzo duży. I tutaj ponoć, nie mam tego potwierdzonego, ale ponoć tak jest, że z tego hotelu macie dojazd tam i pobyt za darmo, a z tego co wiem, to wejście nie jest tanie. Tam są też chyba delfinarium jest być może, ale to do końca nie wiem, więc nie potwierdzam, ale możecie sprawdzić, zapytać w recepcji, czy tak jest. I tutaj jeszcze mamy telefon, kosz na śmieci, taki o biureczko z szufladą na dole, pojemną, lustro. Tu też możecie sobie kawę zrobić, widzicie, Nespresso. Myśmy sobie wzięli dodatkowe, powiem szczerze, kapsułki, bo tu je dostajecie 4 dziennie, ale nie były potrzebne, po prostu wystarczają to, co oni dadzą, więc spokojnie, przynajmniej przy naszym piciu kawy, dużo się też kawy pije po prostu tutaj w kawiarniach, w barach, więc tak nie brałabym następnym razem dodatkowej kawy w kapsułkach, kubki. Cappuccino jest, to zawsze codziennie dokładają. Kawa o taka, Nescafe, cukier trzcinowy, zwykły. Tu chyba są tabletki, jakie? Słodzik. Słodzik tak zwany, właśnie. Łyżeczki, otwieracz, bo otwieracz jest potrzebny do butelek, czajnik. I zobaczmy, co jest w lodówce. Ona właśnie została na nowo uzupełniona. Paluszki słone, chipsy, takie maleńkie, wiecie, ale są. Woda gazowana i niegazowana. I na dole mamy piwo, FS, Fanta, Cola, Sprite, jeszcze raz woda i iced tea. Także to jest codziennie uzupełniane. Ze stołówki za bardzo nie można przynosić. Ja sobie przynoszę jedynie cytrynę, ale niby tam pisze gdzieś tam, że proszą o niewynoszenie, więc nie wiem, jakby było z większą ilością, mógłby być problem. Kefir jeszcze jest też na stołówce, w lodówkach, więc jak ktoś lubi, może sobie przynieść. Takie coś, jak się wyniesie, to nie czepiają się absolutnie. No i tak, krzesełko, takie dywaniki koło łóżka, stolik taki sam jak koło mnie. Tu jeszcze mamy taką amerykankę. Nie wiem, czy znacie nazwę amerykanka. Ja pamiętam z dzieciństwa, u nas się to nazywała amerykanka i ją można rozłożyć, więc jakby było tu jeszcze jedno dziecko, na przykład, to może tutaj podejrzewam, że byłoby to po prostu przygotowane do spania. I balkon. Ale balkon chyba żeście już widzieli. 2 krzesełka. One podobnie, te balkony wyglądają. 2 krzesełka, stoliczek i mamy jeszcze wieszaczek na ciuchy do wysuszenia. W sezonie bardziej się przydaje, bo w tej chwili to się w zasadzie nie przydało w ogóle. No bo co tu suszyć, jak się człowiek nie kąpie, nie? Tak, moi drodzy, to taki dodatkowy jakby filmik, który jest bardziej potrzebny tym, którzy przyjeżdżają tutaj. Niektórzy nas oglądają po prostu, żeby
spędzić z nami czas, tylko po prostu ci, co tutaj przyjadą i będą buchować i będą tu spędzać czas, to dla nich jest taki filmik dodatkowy potrzebny, żeby mieli dodatkowe informacje. Ja Wam za dzisiaj dziękuję i mam nadzieję, że Wam się podobało i do następnego. Pa!